Przygotowując model do sklejania, pierwszą czynnością, jaką robię, jest kaponowanie, pokrycie arkuszy kaponem. A zatem zapraszam na odcinek, jak to robię. Lakier kapon służący do impregnacji drewna jest lakierem na bazie rozcieńczalnika nitro. Ma zapach dość intensywny i tu należy ostrożnie postępować. Raczej w pomieszczeniach wentylowanych malować, tak żeby uważać, żeby nie zaszkodzić sobie na zdrowiu. Do tego celu najlepiej służy nam wałek. Wałek do farb rozcieńczalnikowych. Absolutnie nie malujemy gąbkowym wałkiem, tu nam może zareagować i gąbka się rozpuścić, źle gąbka napowietrza. Najlepiej jest to użyć tutaj takiego wałka potocznie zwanego flokowym, welurowym. Najlepiej się sprawdza, nie napowietrza, bardzo ładnie rozprowadza kapon po powierzchni. Przed przystąpieniem do malowania należy arkusze rozdzielić. W tym przypadku ja mam format A3, powyrywam kartki, natomiast jeżeli mamy zszyty, w przypadku A4 musimy po prostu powyjmować zszywek. Należy również zabezpieczyć powierzchnię, po której będziemy malować. W przypadku, gdy malujemy gdzieś na jakimś biurku czy coś, najlepiej sobie podłożyć, bądź to jakieś stare gazety, papier, tektura, no i żeby po prostu, jeżeli tu wyjedziemy malując sobie arkusze, poza obręb arkusza, żeby nie zabrudzić sobie powierzchni. Należy również przeprowadzić próbę lakieru. Tu w moim przypadku mam zapas koloru i na tym kolorze przeprowadzę próbę. Próba ta ma na celu sprawdzenia, czy kapon nitro nie zareaguje nam z drukiem. Natomiast w offsecie nie powinno się tu nic dziać, natomiast inne druki, jakaś inna farba może nam zareagować i nitro może rozpuścić nam nadruk. Jeżeli nic się nie dzieje z drukiem, przystępuję do malowania. Ja położę w tym przypadku dwie warstwy. Po nałożeniu jednej warstwy odkładam do wyschnięcia. Pierwsza warstwa bardzo głęboko wnika w karton, natomiast druga warstwa dopiero zostaje na powierzchni. Ja kaponuję, dlatego że podczas retuszowania często farbka wyleje się na zewnątrz nadruku, zabrudzi troszeczkę, ponieważ usuwam to rozcieńczalnikiem akrylowym. Ma to na celu właśnie zabezpieczenie tego druku, aby zmywając te zabrudzenia, nie zmywał mi rozcieńczalnik druku. Drugą taką zaletą kaponowania, czyli nakładania tego lakieru na powierzchnię, jest to, że podczas malowania lakierami akrylowymi, czyli wodnymi, karton nam nie marszczy się, nie wiotczeje, nie zwija się tak bardzo, po prostu nie chłonie tej wilgoci z lakieru. Ja pokrywam kaponem tylko po stronie nadrukowanej, natomiast wiem, że są zwolennicy też kaponowania obustronnego. Nie uważam tego za dobrą metodę, dlatego że różnie tu kleje reagują na to, czyli tutaj powierzchnia klejenia może być słabsza, w zależności jakich klei tu używamy. To jeżeli to kleje typu Budapren, będzie warstwa kleiła, natomiast jeżeli jakieś kleje bardziej wodne, tu będzie bardziej słaba czepliwość. I naprzemiennie ruchami w poprzek wzdłuż rozprowadzamy lakier po powierzchni arkusza. Lakier powinien być bardzo wodnisty, wtedy bardzo dobrze nam wchłonie się w powierzchnię arkusza. Ponieważ na tym arkuszu mam też części w kolorze, też je kaponuję. Natomiast jeżeli mamy na arkuszu części rozrysowane tylko do podklejenia na karton, nie musimy ich kaponować.
i w analogiczny sposób postępuję z drugą warstwą. Te same zasady nakładania. Jeżeli chodzi o wycinanki z roczników starszych, z lat 80., 70., tu wręcz wskazane jest kaponowanie, dlatego że karton z tamtego okresu był słabej jakości. Po latach leżakowania w różnych warunkach w tej chwili praca z takim kartonem jest wręcz niemożliwa. Zwijanie, modelowanie takiego kartonu jest ciężkie, karton potrafi pękać, dlatego wzmacniamy właśnie kaponując, karton się wzmacnia, wiąże, klei, jakby wewnątrz te struktury kartonu są klejone. Sam się o tym przekonałem, robiłem 4 takie modele ze starych wycinanek i bardzo, bardzo dobrze to działa. Po wyschnięciu lakieru możemy arkusz przeszlifować sobie delikatnie papierem ściernym o granulacji 1500-2000. Ma to na celu usunięcia jakichś paproszków, które nam mogły się przykleić podczas lakierowania. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.